Czy stwierdzenie, że obiektyw jest kitowy, jest czymś złym? Cześć, witam na moim kanale. Ja nazywam się Karol i w dniu dzisiejszym przygotowałem dla Was recenzję oto tego obiektywu. A dlaczego ten obiektyw? Ponieważ jest to chyba najczęściej sprzedawany obiektyw razem z Panasoniciem G80 lub G90. A zatem nie będę już przedłużał i zaczynajmy. Jak przystało na wszystkie obiektywy w systemie Micro 4/3, także i ten jest całkiem niewielki i bez problemu mieści się w ręce. Jego minimalna długość to 71 mm, a średnica to 66 mm. Obiektyw używa filtrów o średnicy 58 mm, a jego waga tylko nieco przekracza 200 g. A oto porównanie tego obiektywu do innych obiektywów marki Panasonic. Omawiany obiektyw jest to obiektyw zmiennoogniskowy. Długość ogniskowej możemy regulować między odległością 12 mm a 60 mm. Jego zakres ogniskowej dla pełnej klatki możemy porównać od 24 do 120 mm, a kąty widzenia, jakie nam oferuje, w okolicach między 84 stopnie do 20 stopni. A zatem znajdzie on zastosowanie jako szeroki kąt, jako i teleobiektyw. Oznacza to, że jest to obiektyw bardzo uniwersalny i pokryje zapotrzebowania większości użytkowników. Maksymalna przysłona, jaką oferuje na ten obiektyw dla 12 mm to f3,5, zaś w przypadku 60 mm jest to f5,6. W teorii, zgodnie z danymi producenta, minimalna odległość od fotografowanego obiektu powinna wynosić 20 cm. Niemniej jednak w moich testach wyszło nieco inaczej i udało mi się uzyskać dobre wyniki, mając ostre zdjęcie przy znacznie bliższych odległościach, a oto przykłady. Uważam, że jest to niewątpliwie atut tego obiektywu, gdyż może nam dać przedsmak makrofotografii. Obiektyw zadebiutował w 2016 roku. Cała konstrukcja została wykonana z metalu, zaś pierścienie jako jedyne elementy zostały wykonane z tworzyw sztucznych. Dzięki temu obiektyw jest stosunkowo lekki oraz solidnie wykonany, a dzięki zastosowanym uszczelnieniom jest odporny na złe warunki pogodowe. Jak wcześniej wspomniałem, pierścienie wykonane są z tworzyw sztucznych, co raczej jest zaletą w przypadku tego obiektywu, gdyż w przeciwieństwie do obiektywu 42,5 mm, gdzie pierścienie zostały wykonane z metalu, można łatwo i szybko zauważyć zadrapania. Jednak są to tylko i wyłącznie kosmetyczne aspekty. Jest to klasyczna budowa obiektywu zmiennoogniskowego, który zmienia swoją długość wraz ze zmianą ogniskowej. Obiektyw posiada złącza elektryczne, dzięki czemu komunikuje się razem z aparatem, co pozwala na korzystanie z systemu autofocus. Zbudowany został z 11 elementów optycznych w 9 grupach oraz 7 listków przysłony. Obiektyw posiada dwa elementy funkcyjne. Jest to pierścień do nastawy ostrości, który znajduje się u góry, oraz pierścień do zmiany ogniskowej. Także został wyposażony w dwuosiową stabilizację. Uważam to za super połączenie w trakcie użytkowania takiego aparatu jak Panasonic G80, G90 lub z jednego z serii GH. A oto przykładowy film nagrany z ręki w trakcie jazdy Coco Taxi podczas pobytu na Kubie. Jak widzicie, stabilizacja naprawdę sprawuje się super. Przy zakupie tego obiektywu otrzymujemy również osłonę przeciwsłoneczną, która jest wykonana z tworzywa sztucznego. Jako że jest to obiektyw zmiennoogniskowy, postanowiłem wykonać test dla różnych wartości ogniskowej oraz przysłon. Zatem przejdźmy do testów. W pierwszym teście określam ostrość oraz głębię. Dla ogniskowej 12 mm głębia ostrości jest względnie duża, chociażby ze względu na długość ogniskowej. Dodatkowo maksymalna przysłona 3,5 nie pozwoli na idealną separację planów. Najlepszą ostrość otrzymamy dla przysłony f8. Jednak te różnice nie są zbyt duże. Spadek jakości możemy zauważyć powyżej wartości przysłony f11. Sytuacja wygląda bardzo podobnie także dla innych ogniskowych.
Przy maksymalnej ogniskowej 60 mm można osiągnąć nieco płytszą głębię ostrości za sprawą kompresji, jednak nadal nie są to efekty, jakie można otrzymać za pomocą obiektywów stałoogniskowych. Można także zauważyć delikatną utratę ostrości, jak to zwykle bywa, gdy, mówiąc kolokwialnie, wysuniemy obiektyw do końca. Mimo wszystko obiektyw charakteryzuje się względnie dobrą ostrością i ładnym zachowaniem barw. Dla ogniskowej 12 mm można dopatrzeć się delikatnych zniekształceń przy krawędziach zdjęcia. Ostrość w centralnym punkcie, jak na obiektyw zmiennoogniskowy, jest naprawdę dobra. Nieco inaczej wygląda to przy krawędziach i narożnikach, gdzie obraz staje się zdecydowanie większy. Ta sytuacja ulega poprawie wraz ze wzrostem wartości przysłony. I tak przy wartości f5 problem w zasadzie znika. Obraz staje się nieco mniej ostry dla maksymalnego przybliżenia, jednak nadal jest w pełni użyteczny. Poza tym, jak sami zauważyliście, obiektyw spisuje się naprawdę świetnie dla różnych ogniskowych i wartości przysłon. Jeśli chodzi o działanie systemu autofocus w tym obiektywie, chciałem Wam zaprezentować ten krótki film. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo de tenerte y perderte después. Autofokus działa względnie poprawnie, jednak przy szybkiej zmianie ogniskowej łatwo się gubi. W dodatku nie pomagają mu maksymalne przysłony dla różnych ogniskowych, jeśli nagrywamy film przy nie najlepszych warunkach oświetleniowych. Może to powodować konieczność podwyższenia ISO. Te problemy to nie tylko kwestia obiektywu, ale także stosunkowo niewielkich matryc w systemie Micro 4/3. W trakcie mojego użytkowania i prób nagrywania w trybie autofocus bardzo często zdarzało mi się pulsowanie. Niemniej jednak i tak dał radę. System autofokusu działa raczej bez zarzutów w trakcie robienia zdjęć. A zatem przejdźmy do omówienia plusów i minusów. Obiektyw jest naprawdę całkiem ostry i nie posiada żadnych wyraźnych wad optycznych oraz całkiem ładnie odwzorowuje kolory, jak na dostępne na rynku budżetowe opcje od firm Panasonic i Olympus. Dodatkowo pokrywa większość zapotrzebowania w amatorskiej fotografii. Dzięki swojemu zakresowi ogniskowej między 12 a 60 mm, co jest odpowiednikiem 24 do 120 mm dla pełnej klatki. Do plusów należy również zaliczyć funkcjonowanie pierścienia, którym sterujemy ogniskową. Porusza się on dosyć płynnie, a aby zmienić ogniskową od 12 do 60 mm wystarczy wykonać obrót tylko o 90 stopni. Niewątpliwie za plus trzeba uznać wbudowaną stabilizację, która niezmiernie pomaga podczas robienia zdjęć oraz filmowania bez konieczności używania statywów lub innego rodzaju stabilizacji takich jak gimbal. Zaś minimalna odległość od fotografowanego obiektu może nam dać prawdziwy przedsmak makrofotografii. Obiektyw bez problemu zabierzemy ze sobą dosłownie wszędzie, gdyż niestraszne są mu drobinki wody lub pyłu. Na plus jest także jego cena, gdyż nowy obiektyw możemy kupić w cenie około 1000 zł, a często kupując go w zestawie razem z aparatem możemy zaoszczędzić dodatkowe 200 zł. No dobra, a co należy powiedzieć o minusach? Mimo iż ostrość jest na bardzo przyzwoitym poziomie, to nie nadaje się on do zdjęć dużego formatu. Niemniej jednak znajdzie on zastosowanie podczas publikacji swoich prac w internecie. Obiektyw może znaleźć zastosowanie podczas filmowania, jednak ma on pewne ograniczenia, jak na przykład mała przysłona, problem z autofokusem podczas zmiany ogniskowej oraz możliwość wystąpienia opóźnienia przy manualnym ostrzeniu, ze względu na fakt, iż pierścień przekazuje informacje do aparatu drogą elektroniczną. Maksymalna przysłona f3,5 niestety nie powala i nie pozwoli nam na ładną separację planów, co i tak nie zmienia faktu, że jest to stosunkowo ciężkie w systemie Micro 4/3 dla obiektywów zmiennoogniskowych. A aby osiągnąć takie efekty, trzeba używać naprawdę jasnych obiektywów,
chociażby takich jak Panasonic 42,5 ze światłem f1.7 lub jaśniejsze. Przyszedł czas na moje podsumowanie obiektywu. Gdy wyjdziecie w teren robić amatorskie zdjęcia i zabierzecie ze sobą ten obiektyw, gwarantuję Wam, że na pewno nie będziecie zawiedzeni i spełni on większość Waszych wymagań. A wiem co mówię, bo ten obiektyw dosłownie przeżył ze mną wyjazd na Kubę, a był poddany niezłym torturom. Gdy zabierałem go ze sobą, zastanawiałem się, czy w ogóle przeżyję tę wyprawę i naprawdę nie ucierpiał w najmniejszym stopniu, co możecie zobaczyć sami. Był to mój pierwszy obiektyw, jaki kiedykolwiek posiadałem i zakupiłem go razem z moim aparatem Panasonic G80 i przez cały okres nauki sprawował mi się świetnie podczas wykonywania krajobrazów lub nawet portretów. Gdy nagrywałem tym obiektywem swoje pierwsze filmy, nie bardzo miałem pojęcia o nagrywaniu i mogłem go wykorzystać znacznie lepiej. Podobnie zresztą jak profile w aparacie, jednak i tak spełni swoją funkcję mimo pewnych utrudnień. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów nagranych tym obiektywem, zapraszam Was tutaj na kanał Vixen, gdzie możecie znaleźć vlogi z naszego wyjazdu na przykład na Kubę oraz zwiedzania w Norwegii. Niemniej jednak chciałbym wspomnieć, że vlogi z Kuby są to pierwsze akcje nagrywania tym aparatem i obiektywem. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostawicie łapki w górę. Jeżeli chcecie śledzić kolejne recenzje sprzętu, koniecznie zostawcie suba i kliknijcie w dzwoneczek, aby nie przegapić następnego materiału. A już niebawem mam zamiar ruszyć z kolejnym odcinkiem z serii Poznaj swój aparat, na który serdecznie zapraszam. Rzućcie okiem też na pozostałe recenzje obiektywów, które już przygotowałem wcześniej. Tymczasem ja się z Wami już żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!